Witamy serdecznie. Jak widać, mamy już marzec, zbliżamy się do sezonu siewnego. Chcielibyśmy pokrótce tak omówić, jakie czynności wykonać przed sezonem, tak, jeśli chodzi o siewnik. Trzeba zacząć od sprężarki, sprawdzić poziom oleju, ewentualnie jeśli już jest dosyć spora ilość godzin, to trzeba by było ten olej także wymienić na nowy. To pierwsza ze spraw. Na pewno trzeba dużą uwagę zwrócić także na czystość tutaj, choćby samego zbiornika na nasiona, jak i również środka sekcji. Nie używamy tutaj na pewno wody, tylko i wyłącznie powietrzem. Jeśli nie mamy sprężarki pod ręką u nas w domu, możemy użyć sprężarki umieszczonej właśnie tutaj na siewniku. Jest pistolet, podłączamy do ciągnika, możemy wszystko sobie jakąś suchą ścierką, szczoteczką delikatną wyczyścić, wydmuchać, a na pewno nigdy nie używamy wody, żeby tam nie zostawał nam jakiś osad. Myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, w jaki sposób to podpiąć do ciągnika, ale samo ustawienie siewnika jest bardzo ważne. Po wjechaniu w pole, ustawieniu dokładnym rozstawu kół, ważną rzeczą jest, gdy siewnik już postawimy na redlinach, gdy już sekcje będą zwolnione do pracy, musimy tutaj na cięgle ustawić wentylator w pionie. Wtedy praca sekcji będzie prawidłowa, że tak powiem, nawet książkowa, tak? Jak już sobie tutaj ustawimy pion, wtedy wyregulowujemy tutaj kółeczkami, jednym i drugim, wysokość do tego poziomu, aż tutaj nam się ta śruba znajdzie na środku fasoli. Wtedy ta sekcja nam idealnie będzie pracowała i nigdy nie powinna nam się zawiesić podczas siewu. Jeśli źle wyregulujemy, wtedy jeśli najedzie sekcja na jakąś większą bryłę już lub będzie nierówna redlina, jakiś pagóreczek, może nam wskoczyć, zablokować się i później nawet nie zauważymy kiedy, a sekcja nawet i cały przejazd przez pole może być w powietrzu i nasiona będą leżały na wierzchu, tak? Jeśli chodzi o regulację rozstawu sekcji, albo też i nawet kół jezdnych, sekcję możemy zsunąć ze sobą najbliżej, aby uzyskać rozstaw wysiewu 23 cm. Już węziej się nie da. Tutaj na dole mamy śrubę, na której jest nakrętka, którą należy poluzować i wtedy na podniesionym siewniku możemy tą sekcję przesuwać sobie w dowolną stronę na rozstaw taki, jaki chcemy. Same koła jezdne, to już tutaj widać wszystko na wierzchu. Mamy dwie nakrętki, też luzujemy je i te koła można po całej belce przesuwać, ustawiać sobie w dowolnym zakresie. I ten siewnik mamy dwusekcyjny, tak? Ale czasami mamy więcej sekcji, 4, a chcemy używać powiedzmy 2, także 2 sekcje podnosimy sobie do góry, zapinamy tutaj tak jakby do transportu i w tym miejscu mamy tutaj takie sprzęgiełko, które możemy rozłączyć i wtedy te sekcje, które są podniesione do góry, nie będą nam pracowały, tarcze nie będą się obracały, a będziemy używali tylko powiedzmy 2 skrajnych do wysiewu na redlinach. Mamy taką tabelę wysiewów. Są na niej zakreślone ilości otworów tarcz. Na każdej tarczy naszej produkcji jest grawer, na której widać. I mamy tutaj wysiew od 12 mm do praktycznie 80 cm w rozstawie w rzędzie. Regulujemy przełożenia. Tu mamy przełożenia od 1 do 8. Regulujemy tutaj tą dźwignią, przestawiając ją. A następnie położenia A i B. Według tabeli, tak jak tutaj widać, regulujemy tutaj. Odbezpieczamy zawleczkę, wyciągamy to, wtedy przekładamy na pozycję B i blokujemy zawleczką, a w pozycję A w odwrotnej kolejności. Następnie tutaj mamy pokrętło do regulowania głębokości wysiewu. Musimy tutaj zwolnić to pokrętło, wtedy luzujemy tutaj prowadzenie i kręcimy sobie w jedną, w drugą stronę. Skala jest od 1 do 7 i to nie są centymetry, bo ogólnie wysiew jest od 0,5 cm do 3 cm głębokości, ale to już głębokość najlepiej sobie sprawdzić po samym przejechaniu po rodlicy, chociażby 1 czy 2 metry przejechać po opuszczeniu wszystkiego i wtedy można sobie dokładnie zmierzyć głębokość, samemu sprawdzić. Tutaj na aparacie mamy zgarniaki, górny i dolny,
którymi także wyregulujemy ilość nasion na tarczy przyssanych. To sprawdzamy tutaj, już mamy założoną tarczę, można sobie podnieść siewnik do góry i tym kołem napędowym pokręcić, gdy już wałek oczywiście chodzi na obrotach takich, jakie są wskazane do wysiewu. Kręcimy kołem w kierunku jazdy i patrzymy, czy do każdego otworu mamy przyssane po jednym nasionie, czy więcej. Jeśli więcej, to wyregulujemy tutaj tymi zgarniakami, tak żeby przy każdym otworze było po jednym nasionku. Jeśli chodzi o same wskazania zegarów podczas pracy, wszystkie tutaj ciśnienia i podciśnienia regulujemy obrotami wałka traktora. Przeważnie tutaj pracujemy na podciśnieniu około -4. Tutaj mamy wskazanie około 2. Mówię około, ponieważ to wszystko jest zależne od tego, jakimi nasionami siejemy. Wiadomo, że im większe nasiona i troszkę cięższe, wtedy musimy te parametry zwiększyć. Tutaj z tyłu mamy jeszcze zegar regulowany, tutaj już regulujemy go ręcznie, tutaj tym pokrętłem podnosimy do góry i możemy obracać. To jest zegar do napowietrzania mieszania nasion. Tutaj także, w zależności od tego, co siejemy, przeważnie tak do marchewki, pietruszki to ustawiamy około tam 2, a do większych nasion możemy ustawić więcej. No, ale to wszystko widać podczas wysiewu, czy nam się te nasiona nie zawieszają w zbiorniku, czy przylegają do tarczy. To jest wszystko podczas pracy do ustawienia na polu. Jak już wszystko będziemy widzieli, że dobrze są nasiona przyssane, nie zawieszają się w zbiorniku, cały czas jest pełna tarcza z nasionami, wtedy musimy sobie zapamiętać, na jakich parametrach na tych nasionach pracujemy i tego się trzymać cały czas. Po skończonej pracy, oczywiście jeśli zostają nam nasiona w zbiorniku, mamy tutaj taki odkurzacz, który możemy sobie wyssać resztkę nasion. One tutaj nam wpadną do tego zbiornika, ten zbiornik się odkręca, możemy opróżnić, nie ma problemu z tym, że te nasiona rozsypią nam się gdzieś na polu i będą straty, tak? Zbiornik jest pojemności 1,7 litra. Mamy u nas w ofercie zbiorniki większe o pojemności 12,7 litra. W zbiorniku tutaj mamy taką klapkę do zamykania, którą jak weźmiemy na pierwszą pozycję, także zamkniemy całkiem. W zależności też od tego, jakie nasiona siejemy, otwieramy ją sobie tutaj w 3 pozostałych pozycjach. Im mniejsze nasiona, tym mniejsza luka otwarcia. Wiadomo, im większe, wtedy musimy otworzyć. Trzeba na to zwracać, patrząc tutaj, czy nie zawieszają tam się te nasiona. Przy małej ilości nasion można także zwrócić tutaj uwagę na mieszanie. Tutaj mamy przewód od napowietrzania nasion, czyli jednocześnie mieszania tych nasion. Gdy jest mało nasion w zbiorniku, wtedy bardzo dobrze tutaj można zwrócić uwagę, w jaki sposób one są mieszane, czy to napowietrzanie nie jest aż nadto ustawiane. Tutaj w tym miejscu ustawiamy sobie, podnosząc do góry gałeczkę, obracając, napowietrzanie nasion, czyli mieszanie tych nasion w zbiorniku. Patrząc ogólnie na samą budowę całej sekcji, tutaj z przodu mamy osłonę, która służy nam do rozgarnywania ewentualnych kamieni lub większych brył, które znajdują się przed sekcją, przed siewem, na redlinie, bądź też na płaskiej powierzchni, także one tutaj na boki w jedną, w drugą stronę rozgarnują nam. To koło służy nam do regulacji wysokości, głębokości samego wysiewu. Jest to koło kopiujące, przeważnie zwykle dajemy takie pełne. Tutaj dalej, nie wiem, czy będzie to dobrze widać na kamerze, mamy redliczki wysiewające, które nam wchodzą w ziemię. W tym miejscu kółeczka dogniatające, gdy już nasiono sobie tutaj spadnie, to kółeczko delikatnie nam tutaj, są takie oponki gumowe, dogniata te nasionka, a zaraz za tymi kółeczkami mamy zagarniaki, które zagarnują nam ziemię, żeby nam obsypały te nasiona. I regulację tych zagarniaków, głębokość ich, czy ilość zbieranej ziemi, którą muszą zagarnąć, regulujemy tutaj właśnie tymi śrubami. Z tyłu mamy koła, przeważnie i najwięcej zalecane są koła właśnie te, które tutaj widzimy, perforowane. Ich docisk regulujemy sobie tutaj na tej śrubie, jest sprężyna i ona dociska. Mamy także w ofercie koła pełne, metalowe, takie jak z przodu, lub gumowe, ale wszystko to jest zależne od gleby, na jakiej
będą uprawiane warzywa. Jak zamontować tarczę? Tutaj mamy przykładową tarczę. To jest tarcza taka w miarę typowa do buraczka. 60 otworów, otwór 2,5. Mamy tutaj przy aparacie dwa tak zwane motylki. Odkręcamy i następnie tą połówkę zdejmujemy sobie i wyciągamy. Tutaj możemy pokazać od razu, jak pracują zgarniaki. To wszystko właśnie tak, że trzeba sprawdzać. Wszystko musi sobie luźno pracować. Łącznie tutaj z tą przesłoną. Jeśli cokolwiek będzie nam się zacinać, to już nie uzyskamy dokładnego wysiewu. Jeśli chodzi o zakładanie samej tarczy, ci, którzy już tam mają doświadczenie w sianiu, będą wiedzieli. Nasiona zawsze na tarczy mamy z tej strony. W tarczy z jednej strony mamy porobione takie zagłębienia, tak zwane faski fachowo. Z drugiej strony mamy otwory i gładką powierzchnię. I zawsze tą gładką powierzchnią dajemy tutaj do wierzchu. O, i tak to ma wyglądać. Nigdy nie zakładajmy tarczy odwrotnie, bo wtedy te nasiona mogą nam się zawieszać na tarczy. Tamte wgłębienia służą do tego, aby tutaj dobrze później mogły przedmuch otworów. Przedmuch służy do tego, aby czyścić te otwory z jakiejś zaprawy, którą zaprawiamy nasiona, lub jakichś innych zanieczyszczeń, które mogą się z nasionami dostać i później nam przypychają otwory. Wtedy przedmuch z tamtej strony przedmuchuje nam to wszystko, aby wyleciało. Jeśli chodzi o wyciąganie tarczy, nigdy nie wkładamy tutaj żadnych metali, noży czy śrubokrętów lub tym podobnych, bo te tarcze są wykonane z twardego metalu i może nam ta tarcza się uszkodzić, nawet pęknąć. Wyciągamy tarczę w ten sposób. Uderzamy ją, ona nam wtedy tutaj odskoczy i możemy sobie ją tutaj już chwycić palcami i delikatnie ściągnąć. Wtedy jest 100%, że nie uszkodzimy tej tarczy. No i co? Założymy ją jeszcze raz i zmontujemy z całym aparatem. No i tak to wygląda zmontowany. Tutaj widać teraz otwory na tarczy. Gdybyśmy mieli podczepione do ciągnika, moglibyśmy zaprezentować, jak wyglądają nasiona, gdy są przystane do tarczy. Już wkrótce zaczynamy, a nawet już zapraszamy wszystkich Państwa. Myślę, że tam może gdzieś na dole ekranu pokażemy numery, pod które trzeba dzwonić. Zapraszamy na pokazy. Chętnie przyjedziemy do Was i zaprezentujemy Wam pracę naszego siewnika u Was na polu. Podczas takiego pokazu Wy możecie zaprosić swoich znajomych, którzy także zajmują się uprawą warzyw. Bardzo chętnie pokażemy, przeinstruujemy, wytłumaczymy wszystko, całą pracę, zasadę działania tego właśnie naszego siewnika. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na pokazach.